Witajcie moi drodzy widzowie. Omówienie kampanii Epidemiusa, takie pełne, konkretne, czyli omówimy z samego Lorda, jakie umiejętności na nim wybierać, jaką armię budować, kogo zaatakować, z kim zawrzeć sojusz, no po prostu wszystko. Będzie to taki pełny poradnik z mojego doświadczenia i z moich też takich spostrzeżeń grania na przykład daną frakcją, danym Lordem. Oczywiście nie ogrywałem każdego Lorda gdzieś po 200 tur, bo czasu by mi w życiu brakło i nie wiem, czy to by było po prostu możliwe. Ja jestem osobą, która lubi też eksperymentować i szukać takich nieszablonowych rozwiązań, więc na pewno Wam się przyda taki zasób informacji. Tym bardziej dla osób początkowych będzie to, wydaje mi się, taka złoto, takie perełka dokładnie. Podzielimy sobie też to na parę jakby takich rozdziałów. Najpierw zaczniemy od Lorda i jego umiejętności, na co go stać, jak go wykorzystywać podczas bitwy i po prostu co można z nim finalnie zrobić. Potem przejdziemy do budynków. Później omówimy konkretne jakby efekty frakcji, które posiadamy. Omówimy też drzewko technologiczne i ogólnie kociołek zarazy, jeśli chodzi o Nurgla. No bo Nurgle mają swój kociołek, w którym gotują zarazę dla przeciwnika. Więc zacznijmy najpierw od samego Lorda. Epidemius jest lordem, który nie posiada wierzchowca. Dla niektórych na pewno jest to, powiedzmy, minus, dla niektórych plus, a dla niektórych po prostu nie wiedzą, czy jest to plus, czy jest to minus. Osobiście lord sam sobie naprawdę nie jest zły. Tym bardziej, że posiada dwa legendarne itemy, które jakby nie patrzeć nie są złe. Pierwszy jest to oczywiście miecz, który daje premię przeciwko piechocie, siłę broni, no spaczenie Nurgla i odporność fizyczna. Ogólnie naprawdę spoko. Pamiętajmy jedną ważną zasadę, Nurgle mają ataki zatrute, czyli bardzo mocne osłabienie przeciwnika, co się dosyć dobrze sprawdza i to ma duże naprawdę znaczenie podczas walki. Drugi artefakt, mamy to piaski czasu, czy tam piaski zarazy, co osłabia przeciwnika i przy okazji nasza jednostka ma odporności, czyli odbicie w zwarciu plus wigor jest tutaj jakby niestratne. Finalnie są to bardzo dobre artefakty, warto sobie to jakby ogarnąć już na samym początku. Walki o te artefakty nie są zdecydowanie trudne, są w miarę łatwe, tym bardziej, że jak walczycie z jedną bitwę z elfami, no to tam jest w ogóle chill. W sumie tutaj jakby macie zadanie, że tu trzeba walczyć. A tu chyba się po prostu od ilości zabitych wrogów otrzymuje od 7 poziomu, więc ogólnie bardzo prosto. Sam Lord, bo to jest oczywiście ważne. Sam Lord ma dosyć sporo życia. Oczywiście jak już tutaj sobie życie podobieramy, bo możemy sobie zwiększać jego życie. I zacznijmy może najpierw od spisu zarazy. Jest to umiejętność taka unikatowa, która możemy ją zdobyć i odblokować na 12 poziomie. Jest ona ogólnie dosyć mocna. Poza tym jest to bierna umiejętność, czyli jak macie armię zbitą w kupę, w jednym miejscu w okręgu, to dostają wasze jednostki odporność fizyczną, atak zwarciu i ten efekt jest bardzo fajny, mocny i trwa non-stop jak to efekt bierny. Musicie pamiętać, że są bierne umiejętności i aktywne umiejętności, bo niektórzy czasem wydaje mi się, że zapominają o tym istnieniu i albo chcą od razu zadać bardzo potężne obrażenia, albo chcą od razu mocno wzmocnić jednostki, a to nie o to chodzi. Nurgle są frakcją, którą grają jakby na czas. Im dłużej, tym lepiej. Pamiętajcie, że tak jak mówiłem przed chwilą, mają ataki zatrute, czyli oni mają osłabić tego przeciwnika, zdemotywować go, wykończyć, wymęczyć i potem po prostu dobić. Tutaj macie też umiejętność jak nosiciel karbowego, bo ogólnie Epidemius ma bonus dla właśnie wzniosłych nosicieli zarazy, trutni, no do tych jednostek takich demonicznych w większości. Więc warto też sobie to wybrać, jak macie możliwość, ale co wybrać na początku, bo tutaj jest zawsze największy, powiedzmy, problem. Tu zdecydowanie ułatwię wam wybór. Ogólnie można sobie wziąć eksplozję epidemii, to jest bardzo dobre i warto sobie to zabrać na samym początku, jak i pierwszy punkt. Również później warto się wybrać w inspirującą obecność i zbroja choroby. Dlaczego? Ogólnie opieracie się w większości na początku na jednostkach nosicieli zarazy. Więc warto byłoby wzmocnić te jednostki o pancerz, o obronę zwarciu. Pamiętajcie, że obrona zwarciu jest bardzo ważna.
bez tego nic nie ogarniecie. Możecie mieć siłę broni ogromną, pancerz. Jak będzie obrona w zwarciu słaba, to średniej jakości jednostka spokojnie dociśnie mocną jednostkę i tu nie ma po prostu sensu marnować jednostek, marnować umiejętności. To jest bardzo ważne dla niego. Chociażby dla mnie, mój styl grania jest taki, że to jest moim zdaniem bardzo ważne. Tak samo jak potem obrona w zwarciu dla samego lorda, gdy lord jak ma mało tej obrony w zwarciu, a jest lordem, który walczy, nie jest czarodziejem, to zdecydowanie też warto o to jest zadbać. Więc to wydaje mi się jako takie początkowe najlepiej wychodzi. Mamy również tutaj na przykład utrzymanie armii, spaczenie nurgla, ok, ale wydaje mi się, że to jest dopiero na późniejszym etapie i tak jak sobie zobaczycie, mamy też umiejętności u góry dosyć mocne i też można około chyba 8 do 12 poziomu to odblokować, więc warto na tych umiejętnościach u góry się skupić. Może niekoniecznie odporność na przykład na ostrzał, bo musimy pamiętać, że nurgle mają trochę inny styl walki niż niektóre frakcje. Nurgle nie mają za specjalnie strzelających jednostek, więc tutaj teren na pewno będzie mieć znaczenie, ale to omówimy, jak będziemy omawiać tworzenie armii. I dlaczego, jakie jednostki i tak dalej, i tak dalej. Więc warto zadbać na pewno o to w pierwszej kolejności. No bo tu musimy mieć 12 poziom. Czasem można też zrobić sobie tak, że jeśli wybierzecie na przykład, nie wiem, przykładowo dajmy 8 punktów. Czyli wybraliście tutaj 4, tu 1, no powiedzmy tutaj te 4 i tu 4, tak? I czekacie na tutaj 12 poziom, żeby wszystko na raz odblokować. Jest to ogólnie dobra opcja, żeby coś takiego zrobić. Jeśli na przykład sobie spokojnie radzicie w walce, nie śpieszy wam się, to zdecydowanie warto poczekać. Gdy macie kampanię, gdzie jednak każda umiejętność ma wielkie znaczenie, jest ciężka sytuacja, no to tych punktów nie ma co trzymać. Po prostu w skrócie wydajemy. Jeśli chodzi o Epidemiusa, warto jest też lecieć jak najszybciej do przodu, bo nurgle mają coś takiego jak morowy rozkład na niektórych lordach, bohaterach i jest to po prostu bardzo mocna umiejętność bierna z tego względu, że zadaje obrażenia do 35 metrów, 16 do 32 i to naprawdę robi ogromną robotę, więc warto też się tym na pewno zainteresować na początku. Oczywiście musicie sporo tutaj punktów odblokować, czy sporo musicie wydać tutaj punktów, żeby to odblokować, więc warto też przemyśleć jakby te kroki. Tu zobaczycie sobie, u mnie wygląda to mniej więcej tak na 25 poziomie i sądzę, że jest to dosyć dobry wybór, bo ciągnięcie do tej ścieżki na późniejszy etap tutaj spoko, ale jak sobie też zobaczycie, jakie tu dostajecie później dodatki, to musicie zwracać na to uwagę. Dla mnie na przykład odporność na ostrzał dla tych jednostek chwilowo nie jest w ogóle potrzebny, więc nawet nie miałem sensu lecieć dalej na razie w czerwoną ścieżkę. Wiadomo, jak tutaj weźmiemy te najważniejsze rzeczy i wiemy, że nasz lord już nie jest jakby w stanie zginąć, to możemy się zainteresować innym kolorem, tak? Tych umiejętności, iść w niebieską ścieżkę, w czerwoną, ale warto się zawsze zainteresować tymi unikatowymi jakby umiejętnościami lorda, czy tam czarami, jeśli mamy czarodzieja, więc tak to moim zdaniem powinno wyglądać. Jeśli chodzi o samą armię, bo to jest bardzo ważne, nurgle mają jedną zasadę. Nurgle muszą wytrwać. Dlatego, bo powiem szczerze tak, jeśli mamy miasto, mamy nurgle, mamy teraz podzielone jakby to na takie strefy i ta strefa po iluś tam turach, tutaj macie oczywiście pokazane ile tur jest jakby przeskok do kolejnej opcji i te jednostki otrzymacie. Nurgle są o tyle fajne, że na późniejszym etapie gry możecie zrekrutować od cholery za przeproszeniem armii i to w krótkim czasie, bo natychmiastowo ta armia będzie troszkę wyczerpana, ale finalnie i tak będzie bardzo tania do zrekrutowania i bardzo mocna. Tym bardziej jak macie jakieś bunty, nagle przeciwnik przejdzie do granicy, no możecie naprawdę bardzo szybko odeprzeć tego wroga i to bez jakby największego problemu, więc to jest naprawdę spoko. Też niektóre budynki są tutaj zablokowane, bo musicie dźwignąć poziom miasta, też się tak oczywiście zdarza. Co jest na pewno ważne w budowaniu armii, bo na początku jak macie lorda i on ma bardzo mocne powiedzmy wzmocnienia dla jednostek nosicieli zarazy, to nie rekrutujecie, nie wiem, grasantów, tylko rekrutujecie nosiciele zarazy. Nosiciele zarazy to jest bardzo potężna jednostka i przez wielu bardzo niedoceniana. Ona ma jedynie
w sumie można powiedzieć jeden minus. Minusem jest to, że nie lubią ostrzału i w sumie magii. No to można powiedzieć, że to są dwa minusy, ale gdy dobrze to wykorzystacie i jakby nie ma opcji ostrzelania tej jednostki, jest ona cholernie mocna. Posiada dobrą dyscyplinę, obronę w zwarciu, na samym lordzie tu jeszcze macie wzmocnienia, mamy również tutaj odporność fizyczną i ta jednostka w boju sobie radzi bardzo dobrze. Wspomnijcie moje słowa, pamiętajcie o tym, że posiadają truciznę, więc nawet jednostka, która statystycznie wygląda mocniej od niej, no zostanie jednak osłabiona o te 15% i mamy ogromną szansę ją pokonać. Nurgle potrzebują dłuższej walki, to nie jest frakcja na początku, która jest, nie wiem, strasznie do raszowania względem armii, względem oblegania jakiegoś miasta. Obleganie miasta też jest na pewno trudne na początku, gdy nie mamy za specjalnie potworów. Magia na pewno jest tutaj bardzo dużym wsparciem i zaraz też o magii powiemy, ale dokończymy jeszcze kwestię armii. Armia, tak jak mówię, na Epidemiusie, bo będziemy robić serię dla każdego osobno lorda, bo to jest ważne, bo niektórzy mają dla tych jednostek bonus, niektórzy dla tych jednostek bonus i to jest po prostu ważne, więc tutaj akurat Epidemius, nosiciele zarazy, wszystkie niedemoniczne najlepiej jednostki powinniśmy boostować. Z rekrutacją armii jest u Nurgli tak, że możecie przyspieszać cykl za konkretne punkty infekcji, więc to warto sobie jakby tego jak najwięcej zbierać. Otrzymujecie to oczywiście po pokonaniu przeciwnika, po wybudowaniu konkretnych budynków, jak na przykład do kontroli i infekcji. Super budynek, naprawdę mega dobre to jest. Więc zdecydowanie korzystajcie z tego, no bo wtedy możemy potrzebować na szybko jakąś jednostkę i możemy sobie ją zrekrutować, jak przykładowo tutaj nie mamy jednostki do zrekrutowania, przyspieszacie sobie cykl. Pamiętajcie, że tu na cyklu macie pokazane ile i jakich jednostek po prostu dostaniecie. Więc przyspieszamy cykl, spoko. No i mamy jednostki do zrekrutowania. Proszę bardzo, można? Można. Zdecydowanie można. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że jeśli na szybko potrzebujecie nawet z 2-3 jednostki, bo mogą przeważyć na polu bitwy, no to możecie to przyspieszać. Tak jak mówię, początek jest na początek jakby mozolny u nich, bo tych jednostek nie wiadomo ile nie mamy. Są też oczywiście drogie. Ale jeśli chodzi też o rekrutację, bo do armii ma to bardzo duże znaczenie, zobaczcie co daje spaczenie Nurgla. Kontrola, koszt werbunku 50%. Jest to sporo. Szansa na epidemię zarazy. Na oczywiście Epidemiusie macie też zarazę, ale zaraz o tym jeszcze szerzej pomówimy. Przejdźmy jeszcze do samych jednostek. Ogólnie Nurgle nie mają za specjalnie złych jednostek. No nie można powiedzieć, że są tu złe jednostki. Nosiciele zarazy, zniośli czy zwykli, bardzo dobre jednostki. Zniośli są o tyle dobrzy, że możecie ich wykorzystać do ostrzału na przykład lorda, bohatera, potwora jakiegoś mocnego, bo mają bardzo dużą siłę pocisków, jest dobra liczebność. Tych pocisków są 3, ale są magiczne, więc neutralizują też sporo pancerza, więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać i najlepiej samemu jakby zarządzić, żeby w jaką jednostkę strzelamy. No bo 3 strzały, no to jest jednak mało. To nie jest 30 amunicji, 20, to jest jednak 3 strzały. No gdyby miały więcej, no automat by ich tak przeliczał, żeby pewnie jeden oddział zniszczył pół armii, więc no dlatego tak jest to zrobione. Więc to jest na pewno dobra jednostka. Nurlingi mają na przykład delikatnie taki plus, że są szybkie, mają straż przednią, więc możecie je schować na przykład na artylerię, na strzelców. Więc też nie można powiedzieć, że to jest zła jednostka. Z jednostek grasantów, no akurat przy Epidemiusie nie za specjalnie się powinno to rekrutować, bo do tych jednostek za specjalnie nie ma bonusów, ani w utrzymaniu, ani w umiejętnościach, więc tego się nie powinno za specjalnie na początku rekrutować. W późniejszym czasie oczywiście się przydają, bo mają dobre przeliczniki pod automat, są jednak bardziej uzbrojeni w pancerze, więc dla takiego lorda na przykład losowego może mieć też wzmocnienie dla tych jednostek, to warto to oczywiście zrekrutować. No bo oczywiście mamy wybrańcy, czempioni chaosu u Nurgla. No pamiętajmy, że każda tutaj jednostka ma te zatrute ataki, więc to naprawdę daje bardzo dużo. Z jednostek, co mamy tutaj do ustawienia potworów, bo możemy sobie przejść jeszcze tutaj, bo pamiętajcie jedną ważną rzecz. Jeśli chodzi o budowanie i o miasto, w głównej jakby stolicy macie 2 dodatkowe okręgi. W tych mniejszych
nie macie tych okręgów. W tych okręgach są w większości potwory i kawaleria, bardzo mocne po prostu jednostki i warto jakby ten slot zostawić w stolicy, żeby to jak najszybciej wybudować. Ale też, żeby to wybudować, trzeba mieć konkretny poziom miasta. Tu też macie pokazane, jak dużo tych cykli możecie przeskoczyć i jaki musicie mieć tutaj poziom głównego miasta, czyli po prostu stolicę prowincji, ten główny budynek, na jakim poziomie, żeby odblokowywać konkretne też jednostki. To jest ważne, nie każdy może o tym wie. Ja czasem zapominam, ale potem mi się szybko przypomina, więc tak to wygląda. Więc warto sobie te budynki zdecydowanie w stolicy cisnąć, bo jest to wygodniejsze. Z takich ważnych rzeczy odnośnie armii jeszcze. Ja jedynie nie jestem jakimś za specjalnie zwolennikiem trutni, choć czasem naprawdę się mega dobrze przydają, chociażby zaatakując na przykład strzelców, artylerię, przy ich wielkich obrażeniach są w stanie szybko pokonać jakby takiego przeciwnika, polowanie na, nie wiem, jakiegoś czarodzieja, jakiegoś lorda słabszego, na jakimś tam potworku, który rzuca tylko czary. Zdecydowanie jest to przydatna jednostka. Trolle, pomioty żółciowe, no mega mocne tutaj są jednostki. Tu nie mogę powiedzieć, że są po prostu złe jednostki. No może Rydwan przy Nurglach nie jest zbyt mocny i również bestia Nurgla też nie jest super mocna. Choć bestia Nurgla ma regenerację, więc to też jest bardzo przydatna jednostka na słabsze jednostki. Ale tu już jest obrona zwarciu taka chwiejna i może być po prostu przy tym większy problem. Potem jeszcze omówimy budowanie armii, ale jak już jesteśmy przy mieście, to omówimy po prostu konkretnie rzeczy z miasta. I konkretne rzeczy z miasta są ważne. Dlaczego są ważne? Czasem nie wiemy, co chcemy budować w danym mieście. Nie wiemy, bo na przykład, nie wiem, z jednej strony doskwiera brak kasy, z drugiej strony kontrola zaraz wywoła jakiś bunt, nie ma garnizonu, więc nie ma jak się obronić przed buntem i potem przychodzą takie różne takie zagwozdki, co zrobić, o co chodzi i w ogóle. Więc tu od razu przyjdę z taką delikatną pomocą. Ja jestem osobą, która nie zawsze specjalnie zawsze ma dochód na plusie, ale gdy macie sporo armii, jesteście w stanie wygenerować sporo dochodu, bo macie, nie wiem, toczycie bitwę w dobrej okolicy. Dobra okolica to jest taka, gdzie na przykład tutaj macie bardzo dużo miast i co chwilę kogoś atakujecie. Możecie sobie wtedy pozwolić spokojnie na jechanie na debecie, więc wtedy spoko. Gdy przymierzacie na przykład taki chaos i te miasta są daleko, tych armii jest mało przeciwnika, bo ma bardzo słabe, gdzie tych zarobków naprawdę nie ma sporych, to wtedy robi się problem. I z budynków możemy naprawdę sporo tutaj ogarnąć. Pamiętajmy pierwszą rzecz. Na pewno budujemy w pierwszym jakby takim schemacie, najważniejsze co pierwsze budujemy, to są unikalne budynki, jakieś kopalnie, nie kopalnie, no to jest bardzo ważne, bo w większości daje to po pierwsze jakiś inny bonus, nie tylko dochód, tak jak tutaj macie tempo badań, mamy również tutaj budynek gdzieś mieliśmy, no dobra, tutaj się właśnie buduje jak obozowisko kultystów, odblokowuje wzniosłych bohaterów, to też jest bardzo ważne. Więc to na przykład powinno być gdzieś tam budowane w pierwszej kolejności. Na pewno powinniście też wybudować w pierwszej kolejności jakiśkolwiek budynek, żeby ta armia była możliwa do zrekrutowania. I przy Epidemiusie skażone maki są bardzo ważne. Jak dobrze pamiętam, on też ma jeden cykl, ściąga jedną turę cyklu na tym budynku. Po prostu frakcyjnie, więc to jest też ważne, żeby wiedzieć jakie mamy efekty frakcyjne. Możemy sobie jeszcze na sekundę przejść do tego Epidemiusa i zobaczycie sobie, tutaj mamy efekty kampanii, proszę bardzo, czas trwania odporności, ok. Tu mamy tak, lecimy sobie w dół, koszty infekcji, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze wydaje mi się, że gdzieś to było, ale może mi to tutaj mignęło. Za dużo tutaj jest rzeczy. Tu chyba gdzieś mieliśmy. No gdzieś mi to zniknęło, ale wydaje mi się, że on miał taki bonus do maków, chyba że tutaj mylę z kimś innym, ale wydaje mi się, że nie. Więc to jest ważne, żeby to mieć i sobie tę armię rekrutować dzięki temu, albo zrobić zapasy pod rekrutację, gdy armia będzie faktycznie potrzebna. Tak jak mówię, spaczenie jest tutaj bardzo ważne, bardzo dużą rolę odgrywa przy Nurglach, bo daje kontrolę, czyli to jest dla poziomów wyższych zdecydowanie ogromny plus. Koszt werbunku, no werbunek u Nurgli zdecydowanie na początku jest bardzo drogi, więc warto to wykorzystywać, warto rekrutować armię tam, gdzie jest spaczenie, a nie na terenach, gdzie tego spaczenia nie ma. Więc to jest też bardzo ważna zasada.
Możecie sobie tutaj nawet zobaczyć, że tu nawet będziemy mieć jakieś tam delikatnie 18% werbunku, tak? No to zobaczcie sobie teraz, tak? Tu mamy rekrutację 1650, regularna cena 2200, ok? Tu mamy lorda jednego 880, magic, tak? No po prostu trzeba o tym myśleć. Trzeba myśleć w większości, co się robi i jak się robi. Ja osobiście czasem też na live nie ogarniam czy coś, bo się nie skupię, po prostu rura i do przodu. Czasem tak jest, ale gdy poznacie jakby wszystkie bonusy, mechaniki danych frakcji, zdecydowanie będzie wam się przyjemnie grało. Tym bardziej dla osób początkowych, żeby nie tracić ogromnej jakby ilości złota, robić jakichś złych infekcji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ważne. Więc jeśli chodzi o budynki, tak jak mówię, priorytet odgrywają takie unikatowe budynki. Również właśnie dla jednostek co najmniej jeden budynek na początek zdecydowanie jest bardzo ważne. Pamiętajcie też, że nie wszystkie poziomy budynków są osiągalne w niektórych osadach, więc musicie zdecydować, na czym wam zależy. Mnie osobiście zależało na przykład tutaj, żeby mieć te budynki. Z prostego względu, rozwój na początku spoko. Gdy ten rozwój będziecie mieć już na dosyć dobrym poziomie, ten budynek jest do usunięcia. I wy możecie wymienić na przykład albo za limity, na przykład dla kultystów, albo na przykład, bo tu macie oczywiście pokazane limity, albo na przykład sobie wybrać jakieś tam jednostki i na przykład macie spoko na względem tego, żeby mieć sobie, nie wiem, wybrańców, mieć zarazicieli więcej, nosicieli i tego wszystkiego. Ale na początek jest to bardzo ważny budynek i warto jest to po prostu wybudować. Ogólnie te 3 budynki w pobocznych powinny być zawsze budowane. Jeszcze można uderzyć w to, żeby ten koszt werbunku sobie ściągnąć i armia miała jakby większą regenerację. Ale ten budynek jest bardziej zalecany do stolicy, bo mamy na wyższy poziom i tu już faktycznie jest różnica, bo 15% więcej kosztów rekrutacji, czyli w sumie taniej. No i plus do tego, że jeszcze mamy jednak zdrowia więcej na samym początku tych jednostek, więc to jest bardzo ważne. Przejdźmy do samej mechaniki Nurgla, oczywiście Epidemiusa, bo Epidemius ma coś takiego, że jak macie spaczenie na konkretnych miastach od przeciwnika, o proszę bardzo tutaj, to wtedy otrzymujecie dodatkowe bonusy. Te bonusy na Epidemiusie są troszkę ciężkie do zrobienia z tego względu, że musielibyście bardzo dużo w kociołku zarazy rzucać negatywów na jakby przeciwnika, na przeciwną armię, na przeciwne miasto, żeby te spaczenie Nurgla się rozprzestrzeniło na ogromną skalę. Wiem, że te bonusy są potem bardzo mocne tutaj, bo są, ale na samym początku nie powinniście się tak za specjalnie, moim zdaniem, na tym skupiać. Na spokojnie samo przyjdzie, będziecie toczyć więcej bitew, będzie większy teren, jak nie wiem, najdziecie sobie Imperium, miejsca będzie naprawdę sporo na te zakażenia przeciwnika, więc z tym ogólnie chill. Więc tak jak mówię, na to bym się aż tak bardzo nie napalał, nie nastawiał. Przejdźmy teraz do kociołka zarazy, potem przejdziemy do technologii i omówimy potem jak walczyć, z kim walczyć i dlaczego tak walczyć. Więc najpierw kociołek zarazy. Kociołek zarazy daje wam bonusy do waszych armii, przeciwnikowi zdejmuje bonusy i również bonusy dla miast. Tu sobie klikacie, co chcecie dać bonus, czyli dajemy czy w miasto, czy dajemy na przykład, gdzie jest nasz ten lord, gdzieś nam lord uciekł. O, proszę bardzo, Epidemius. Wtedy jak sobie zaznaczycie, to macie pokazane jakie miasto. Tu chyba nawet zatęchłe katakumby, proszę bardzo, możecie nawet sobie zoomować ten cel i wszystko widzicie co i jak. Tu nawet macie pokazane szanse na zainfekowania zarazą, więc możecie wtedy te szanse jakby zwiększać. Na przykład te rozsiewiane sobie zwiększa i będzie wtedy większa szansa na to. I to jest dobre, żeby to używać, bo wtedy będziemy sobie siać te spaczenie i będziemy mieli więcej bonusów. Szybciej technologia nam się będzie odblokowywać, więc tam jest dosyć spoko. Ale na początek, jeśli potrzebujecie te punkty zarazy, znaczy punkty w sumie infekcji wykorzystać na zarazę dla waszej armii, no to musicie zdecydować, co wtedy dla was jest ważne w danym momencie, ale finalnie jak weźmiemy sobie na przykład takiego Epidemiusa, możemy zwiększyć siłę broni jego armii, przychody z wszystkich budynków to już nie ma sensu, bo to oczywiście jest dla
miasta, ale na przykład tempo uzupełnienia strat, spaczenie nurgla, czy tam atak zwarciu, no i wtedy sobie wybieracie te bonusy, możecie zwiększyć czas trwania tych bonusów, odporności, też mamy, no jest tego naprawdę sporo i są to naprawdę bardzo mocne bonusy, które ułatwiają wam zdecydowanie kampanię w skrócie, więc o tym warto wiedzieć, kociołek warto jest wykorzystywać i tak jak mówiłem, pozyskujemy to z budynków, z walki, macie nawet tutaj oczywiście napisane, z jakich rzeczy możecie dokładnie otrzymywać te punkty, więc jest tego dosyć sporo. Moim zdaniem fajna opcja, odkąd kociołek się zmienił, jest zdecydowanie łatwiej granie nurglami i nurgle stały się zdecydowanie mocniejszą frakcją. Mamy jeszcze piekielną manifestację, bo warto byłoby o tym wspomnieć. Tu macie licznik, ile musimy mieć spaczenia nurgla, żeby odblokować konkretne tutaj manifestacje. Na przykład tu macie koszt werbunku plus zdrowie do rekrutacji. To możecie odpalić już na samym początku, więc nim zaczniecie rekrutować armię na Epidemiusie, dajcie mu to, a potem zacznijcie rekrutować armię. Będzie 15% taniej, zdrowie przy werbunku jest też na plus, więc zdecydowanie same plusy. Kolejne, czyli szansa na epidemię zarazy, czyli lokalną prowincję też spoko to po prostu użyć. Rozwój, czyli zwiększenie ogromnie jakby rozwoju naszego miasta, najlepiej jest to rzucić na w sumie tam, gdzie najbardziej tego potrzebujecie, ale też na samym początku, jak dojdzie do tego momentu, to wydaje mi się, że tam, gdzie też jest bardzo bezpiecznie, żeby tego nie zmarnować, żeby nam tam ktoś nie, powiedzmy, nie zniszczył tego miasta, tej prowincji, więc warto o tym pomyśleć. I tury do odnowienia tutaj mam jeszcze natychmiastowe, leczy wskazaną armię. To jest spokój, jak macie gdzieś tam gościa, który bardzo mocno walczy, nie wiem, przykładowo taki Epidemius, albo ten tutaj non-stop się leje, tak, non-stop gdzieś tam traci armię i sobie na spokojnie możecie zregenerować tą armię, więc to jest bardzo dobre, bardzo przydatne. Przejdźmy w takim razie pokrótce do technologii. Bo w technologii jest dziwnie. Jest na początku dziwnie, bo jak sobie zobaczycie na te bonusy, mówicie, małe bonusy, słabe bonusy. No dobra, ale trzeba też spojrzeć, co ten bonus odblokuje dalej. I na przykład to jest bardzo dobre, bo daje wam możliwość pomysłowości i no, regeneracji waszej armii. Więc to jest pierwsza rzecz, którą na pewno musicie kupić na samym początku. Później możecie iść na przykład doświadczenie jednostek piechoty i dla jednostek piechoty prędkość, więc to jest spoko, więc warto w te dwie rzeczy na pewno na początku iść. Później zdecydowanie jest kwestia tego, że jak już ogólnie też gracie. Ja bardziej skupiłem się na frakcyjnych tutaj bonusach, bo mamy ofiary schwytane, szanse na magiczny przedmiot, spaczenie nurgla, zasięg armii, no to są gdzieś tutaj ważniejsze dla mnie rzeczy, stosunki dyplomatyczne z chaosem, z Norską, żeby też sobie jakieś tam plusy mieć z tego. Wskrzeszenie demonów, tempo uzupełnienia strat, to są rzeczy, wydaje mi się, bardzo ważne i też są cykle, czyli czas cyklu dla podstawowych budynków wojskowych, potem będziemy mieć do zaawansowanych, więc warto też iść w tą stronę, jeśli dbacie, bardzo wam potrzeba dużo armii, macie jakby duże plany i szybko chcecie realizować atak, czy tam inwazję na przeciwnika, to jest dobra opcja, żeby to po prostu wybrać. Tutaj macie bardziej na zasadzie zarazy, jeśli wam na zarazie bardziej zależy, żeby to rozsiewać, więc tu jest kwestia, tak jak mówię, kto jak gra, bo nie ma jakby złotego środka, bo możemy, nie wiem, brać technologie, umiejętności, tak jak, nie wiem, ja, a będziecie grać całkowicie inaczej i to się nie będzie po prostu sprawdzać, tak, bo ja będę, nie wiem, nałożony bardziej na bonusy dla armii, wy będziecie rekrutować więcej armii, ale będziecie mieć problem z kasą i się zarobi zaraz z tego problem. Więc to, wiecie, z tym na spokojnie. U mnie tak wygląda ścieżka, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobra opcja ścieżki. Tego na przykład nie wybierałem, bo akurat miałem taką opcję, żeby się dogadać z wojownikami chaosu, demonami chaosu, norską, zwierzoludźmi, więc to było dla mnie na przykład całkowicie zbędne. Więc w technologii tak to wygląda. W wojsku mamy na przykład dobre bonusy, jeśli byśmy grali na przykład Tamurkhanem, bo Tamurkhan ma bardzo mocny nacisk na jednostki niedemoniczne i tam wtedy te bonusy tutaj są naprawdę spoko. Przy Nurglu na przykład i względnie tych jednostkach nosicieli zarazy, te bonusy tutaj są jak dla mnie całkowicie zbędne. No, są one po prostu zbędne, więc dla mnie nie miało to większego sensu tego brać.
ale wiadomo, na późniejszym etapie gry zdecydowanie spoko. Tutaj tych bonusów na przykład jeszcze nie brałem, z prostego względu. Nie mogę rekrutować tych jednostek, więc po co mi te bonusy? Musicie też zwracać na to uwagę, kiedy możecie dane jednostki zrekrutować i czy na przykład konkretna rzecz ma sens. W danym momencie, bo później oczywiście, że ma, ale w danym momencie mogą niektóre nie mieć. A że będziecie mieć jeden oddział, a bierzecie bonus specjalnie w technologii do tego, to nie tędy, moi drodzy, droga. Nie, to nie tędy droga, po prostu, w skrócie. Więc skupmy się teraz na jednej ważnej rzeczy. Jak? Co zaatakować na początku? Dlaczego zaatakować to na początku? I omówimy jeszcze pobocznych lordów i troszkę bohaterów, bo to jest bardzo ważne. To może zacznijmy od tych lordów i bohaterów tak pokrótce. Tutaj mamy bohatera, w sumie lorda, czarodzieja od Nurga. Herolda, bo możemy sobie, zobaczcie, możemy sobie rekrutować tak. Lorda Chaosu, który jest bardzo opancerzony, bardzo fajny, wytrzymały i na duel 1 na 1 tam przeciwnika spoko. Heroldów, czyli czarodziejów, którzy są dosyć mocni w dwóch domenach, czy śmierci, czy Nurgla. Zdecydowanie domena Nurgla mega mocniejsza. Pamiętajcie, że tu też macie bonusy do konkretnych jednostek, do konkretnej armii. No i Lorda Czarownika, czyli po prostu Lord Chaosu, tylko czarodziej. I tak samo w tych samych domenach. Dla mnie najważniejsze jest to, z prostego względu. Możemy sobie zrekrutować na chwilę tego. Proszę bardzo. I dlaczego? Patrzcie teraz. Tutaj, jakie macie bonusy? No mamy bonusy do magii, srutu tutu, majtki z drutu. Mamy oczywiście rumaka, kaplicę z... No, tu mamy bestię rozkładu, no to jest spoko, bo bestia rozkładu naprawdę jest ok, więc to jest powiedzmy plusik. Mamy magię nurglową standardowo, no i w sumie powiedzmy tyle. Nie ma jakby nic szczególnego, jak dla mnie. Ale wiadomo, tak jak mówiłem, każdy może grać troszkę inaczej. Ok, i teraz sobie przejdźmy do tego czarodzieja. Większy, ok, mniej pancerza, faktycznie ma trupią muchę. Mobilność, ogromna mobilność, 11 poziom, bardzo szybko do zrobienia. No tu jeszcze mamy lektykę, czy będziemy mieć, no będą nas nosić. Ale teraz jest jedna złota rzecz tutaj. To źródło choroby. No bo powiem szczerze, że to akurat może się przydać, ale to ma 3 użycia. Zwracajcie uwagę, czy niektóre umiejętności mają nieograniczoną ilość użyć, czy mają ograniczenia. Tu są akurat ograniczenia, gdyby nie było ograniczeń, picobello, po prostu cudowne. A tu źródło chorób, no, które zadaje po pierwsze obrażenia bezpośrednie, ogromne obrażenia, zasięg 55 metrów przez 11 sekund, 90 czas odnowienia, wpływa na wszystkich wrogów i zadaje ogromne obrażenia. Mieliście u mnie shorta, który, no, mój lord zadał 150 000 obrażeń na 10 poziomie, czy tam 11, no miał mały poziom, nie miał w sumie armii i sam zniszczył wroga. Tak to po prostu wyglądało. Więc na takie rzeczy warto zwracać uwagę. Warto zwrócić po prostu uwagę, jeśli są kwestia tym bardziej wyboru i zablokowania innych umiejętności. Więc o tyle ten lord jest zdecydowanie mocniejszy od tego, że może zadać ogromne obrażenia bez użycia magii w sumie. Bo to jest użycie umiejętności, nie magii. Dodatkowo magia oczywiście nurglowa pełna jest, możemy wzmocnić tego naszego czempiona, więc ogólnie naprawdę super. Co jest ważne? Ważne jest też to, że na późniejszym poziomie, jak wbijecie na lordzie, na przykład na tamtym, możecie zmienić go w grubcia. No w takiego grubaska, co tutaj macie, proszę bardzo. I on też ma wtedy troszkę inne, te drzewko ma inne bonusy. I on ogólnie nie jest jakby zły, z tego względu, że on na końcu ma morowy rozkład, czyli to, co mieliśmy na Epidemiusie, zadawanie obrażeń bezpośrednich przeciwnikom. Spoko. Ale teraz minusy. Minusem jest to, że jest bardzo duży, bardzo wolny, więc jest go łatwo po prostu trafić. 1 na 1 do walki faktycznie może więcej zrobić niż tamten na tej muszce, ale tamten na muszce jest po prostu stricte czarodziejem i osobą wspierającą armię, a nie do walki z lordami. Musicie też rozróżniać dane jednostki, czy one się nadają na potwory, na lordów, no i po prostu jakie jest ich przeznaczenie, bo bez tego będziecie tracić ogromne ilości armii, będziecie przegrywać bardzo łatwe bitwy, bo nie będziecie wiedzieć, co zrobić. No, wkrótce się przekonacie, macie u mnie bardzo dużo poradników,
I możecie zobaczyć, dlaczego ta jednostka atakuje tą jednostkę, no bo po prostu tak trzeba, do tego jest po prostu stworzona. Tutaj na przykład nie polecam za specjalnie wzniosłego, wielkiego, nieczystego, z tych właśnie względów, bo jak będziecie walczyć z takim Kislewem, gdzie ja miałem miejsce taką bitwę, to Kislew was wystrzela. On ma bardzo mało też pancerza, więc on nie jest w stanie jakby zablokować, nie ma tarczy, więc jest naprawdę bardzo łatwy do zabicia. I na przykład porównując tego i tą muchę na 11 poziomie, no ta mucha zrobi, no powiem szczerze, kilka tysięcy procent więcej niż ten. Dlatego musicie zwracać na takie rzeczy uwagę, chyba że walczycie z frakcją, która nie używa strzelców, no to w sumie wam może być w miarę obojętnie, ale tak finalnie dalej gościu zrobi mniej. No bo nie ma takich umiejętności aktywnych, biernych, jak po prostu niektórzy lordowie, bohaterowie i to jest bardzo ważne. Tak samo jeśli chodzi o bohaterów, bo bohaterowie mają bardzo podobną zasadę tego wszystkiego w sumie, co ogólnie lordowie, więc możecie też na przykład zrobić tak, że weźmiecie sobie tego wielkiego nieczystego, ale zrekrutujecie sobie na przykład bohatera do armii i będziecie mieć źródło chorób i zadawanie mega mocnych obrażeń, będziecie mieć gościa, który będzie mobilny. Również musicie zwracać uwagę na to, żeby do armii dobierać osoby, bohaterów, którzy dają wam na przykład uzupełnianie armii, szkolenie jednostek, bo to jest też ważne, żeby ta armia się szybko regenerowała, bo jest wiele frakcji, która się po prostu dużo wolniej regeneruje. I jak sobie zobaczycie, na przykład czarownik chaosu daje nam zwiększenie szansy na zdobycie magicznego artefaktu i wykradanie technologii. Ale na przykład znowu Herold, znaczy tam siewca plag, daje nam uzupełnianie armii i kontrolę, więc wtedy musicie zdecydować, co warto wziąć. Dla mnie zdecydowanie warte jest wzięcia na przykład siewca plag, bo ma większe zastosowanie, bardziej jest wydajny w trakcie walki i wspierania naszej armii, więc tutaj zdecydowanie ten wygrywa, ten jak dla mnie po prostu odpada. No i tak to po prostu wygląda. Jeśli potrzebujecie kogoś, kto musi walczyć 1 na 1, a macie tylko gościa z muchą, to dobieracie sobie po prostu, no kogo? No dobieracie sobie wojownika, tutaj macie proszę bardzo, no wzniosłego bohatera i on dla was będzie walczył z przeciwnikiem, z jakimś tam lordem bohaterem i wtedy będzie moim zdaniem w sumie spoko. Teraz tak, przejdźmy do tego, jak tutaj na przykład zarządzać i jak atakować, z kim zawierać sojusze. Epidemius jest jakby takiej nietypowej trochę lokalizacji, bo jest na pustkowiach chaosu i jest tu troszkę dziwnie. Po pierwsze mamy las rozkładu i tutaj chyba szpetne klify jako pierwsze. Zaczynamy gdzieś tutaj, jak dobrze pamiętam. No powiedzmy, że tutaj. I wtedy możemy się wybrać najlepiej na wieżę much, żeby mieć pełną prowincję. I możemy zdobyć tak samo w serce wulkanu i oddać na przykład Legionom Chaosu. I wtedy macie od razu sojusz wojskowy w razie co i może wam się to przydać. Ewentualnie jak nie chcecie mieć z nimi sojuszu, możecie ich w miarę dojechać. Jest to dosyć słaba frakcja, bo nie posiadają za specjalnie strzelców, ich armia początkowa jest bardzo miękka, więc jak ich otoczycie albo chwilę przytrzymacie, to bardzo szybko możecie z nimi wygrać. Kwestia należy do was. Warto sobie jakby powiedzmy nawet ich podbić albo zostawić, to szczerze powiedziawszy bardzo wam nie wpłynie na początku na kampanię, ale znowu jak będziecie tutaj dłużej z nimi walczyć, jest szansa, że Malus Mroczne Ostrze tutaj z Czarnej Skały was po prostu zaatakuje. Malus Mroczne Ostrze jest o tyle mocne, że to są mroczne elfy, mają bardzo mocny automat i tamte walki musicie na 100% toczyć. Sam Malus jest też bardzo ciężki do pokonania z tego względu, że przemieni się w demona i będzie po prostu wysysał życie z waszych jednostek, więc go musicie zaatakować bohaterami, osłabić go jak się tylko da magią, czymkolwiek. Nie dawać do niego wtedy, jak jest na przemianie jednostek, w tym bardziej liczebnych, jak nurlingi, nosiciele zarazy, bo on się z nich będzie leczyć i on się leczy jakby z ilości jednostek, które go otaczają, więc im mniej, tym lepiej, więc tutaj musicie na pewno o tym pamiętać. Jeśli chodzi o dolną część mapy, czyli na przykład Norska, Norska na początku was jakby nie zaatakuje. Mnie zaatakowali z tego względu, że to ja ich zaatakowałem.
Chciałem zobaczyć, jak to będzie po prostu wyglądać. Więc możecie na przykład podbić to albo zostawić. Na pewno Malus Mrocznostrze tutaj musi być pokonany jak najszybciej. Najlepszą moim zdaniem opcją jest wybrać się w tą stronę, bo tu będziecie walczyć z wojownikami chaosu, którzy nie mają za specjalnie artylerii, strzelców, więc nie będą dla was większym zagrożeniem. A wasza magia będzie idealna dla nich, bo oni też za specjalnie nie mają odporności na magię i mają słabsze po prostu jednostki, więc to jest bardzo duży plus. Pokonanie tutaj tak samo na przykład Norskiej też nie powinno wam sprawić problemu, bo gdybyście tutaj olali i tu nie walczyli i wysłali się jakby na Norską, to z nimi też bez problemów wygracie. Problem jedynie z Norskiej taki, że oni będą mieć na wysokich poziomach bardzo dużą jakby liczebność armii, może nie silną, ale po prostu liczebność, więc tu będziecie musieli naprawdę uważać na to wszystko. Ale możecie też sobie z nich zrobić na przykład jakiś tam wasali i wykorzystać ich na przykład na atak na Imperium, gdybyście się faktycznie tutaj w tą stronę wybierali. Więc to moim zdaniem jest ważne. Wydaje mi się, że wszystko z takich najważniejszych rzeczy zostałoby jakby omówione. No nie będę wam tutaj streszczał całej kampanii, no bo wtedy nie będziecie mieć rozrywki, a nie o to tutaj po prostu chodzi. Moim zdaniem jest to bardzo duża ilość dobrych informacji, ważnych informacji i takich praktycznych. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, pamiętajcie, że niektóre style gry ludzi się różnią i musicie zwracać na to uwagę. Są gdzieś tam frakcje, czy tam legendarni lordowie, gdzie możemy po prostu jechać jedną tematyką, jedną armią i po prostu będzie ok, ale są frakcje, które wymagają od nas trochę więcej sprytu, rozumu, przemyślenia niektórych rzeczy, przemyślenia konkretnych wojen. No tutaj zdecydowanie jest to w miarę, powiedzmy, prostsze. Jedynie takim najtrudniejszym wrogiem jest Malus, bo jak mówiłem, będzie na przemianie, rzucicie na niego dużą ilość piechoty, to on sam wybije wam całą armię. Więc tam bohaterowie, najlepiej jakby mieliście jakiegoś wzniosłego bohatera, którego możecie oczywiście tutaj sobie zrekrutować, gdzieś to było, o, tutaj. Specjalista do walki z warcią i on wtedy spokojnie może z takim Malusem gdzieś tam walczyć i nawet chyba by wygrał prawie 1 na 1, bo statystyki są dosyć mocne jego. Moi drodzy, to tyle wydaje mi się, jeśli chodzi o ten już poradnik. Jedynie mogę jeszcze tutaj wspomnieć, że no dobra, to już mówiłem, ale te jednostki wszystkie są dobre, tylko musicie wiedzieć, na co to zastosować. Przy Epidemiusie skupiacie się najbardziej na nosicielach zarazy, bo do nich macie najwięcej bonusów, tym bardziej w jego głównej armii, bo tam są też oczywiście umiejętności. Pamiętajcie, że w prowincji, znaczy w stolicy macie 2 dodatkowe drzewka tutaj, no cykli na plus. I są tutaj dużo mocniejsze jednostki, tylko pamiętajcie też o tym, że tu macie ikonkę, na którym poziomie jaka jednostka będzie odblokowywana z cyklu. Cykle można też pomijać, przyspieszać dzięki po prostu infekcji. Infekcja otrzymywana jest poprzez walkę, poprzez zarazę i poprzez infekcję, znaczy budowanie budynków, które zwiększają tę infekcję. Więc w sumie tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, wątpliwości, śmiało w komentarzach. Oczywiście na każdy taki komentarz odpowiem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!